Cześć wszystkim, witamy w kolejnym słodkim kawałku i dzisiaj będzie naprawdę słodko. Robimy ciąg dalszy naszej historii o biszkoptach. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zajrzyjcie do naszej listy o biszkopty. Tam znajdziecie wcześniejsze odcinki. Będziecie pewnie wiedziały wtedy mniej więcej, o czym my dzisiaj mówimy. Tak, dokładnie. Dzisiaj, no jak powiedziałam, najsłodszy, czyli najsłodszy składnik biszkoptów, cukier. Ja od razu powiem, że do moich wypieków biszkoptów używam tylko i wyłącznie drobnego cukru, chociaż wiem, że jest ten grubszy cukier. I jest też cukier puder. Tak, ale powiem, ja nigdy nie używam go do biszkoptów, nie wiem, może ty, ale na razie zamilcz. Powiem tak, bo pewnie się wiecie, dlaczego tylko drobnego, ponieważ tak dla mnie on się najszybciej mnie rozpuszczał. Szczególnie jak robiłam biszkopty, właśnie gdy oddzielałam białka od żółtek, bo był taki czas, kiedy ja tak robiłam ten biszkopt, to wtedy właśnie mi się ten cukier szybciej rozpuszczał. No i tak zostało, takie przyzwyczajenie. Nie używałam innego cukru, chociaż gdzieś słyszę, że są te dziewczyny, które używają właśnie zwykłego. I tak mam do Ciebie pytanie, jakiego Ty używasz? Znaczy generalnie zacznę od początku. Mamy 4 rodzaje cukru, jeśli chodzi o poziom zmielenia. Mamy cukier puder, mamy cukier drobny, którego używasz, mamy cukier kryształ i mamy grubą rafinadę. Gruba rafinada to są te takie bardzo grube kawałki. On jest zazwyczaj droższy, pewnie nawet na niego nie zwróciłaś uwagi, bo jego jest mniej. Tak, ale on jest taki bardzo, bardzo gruby. W sumie nie wiem, do czego się go używa, ale może do dekoracji. Ciężko powiedzieć, chociaż on jest... Nie wiem. Twarde przecież. Nie wiem, ale to są takie większe kawałki. W każdym razie mamy 4 rodzaje cukru i teraz z tych 4 rodzajów moim zdaniem powinno się używać 2. Albo drobnego, albo zwykłego. I Ty używasz drobnego, tak, a ja używam kryształu, czyli zwykłego cukru. Nie gadaj. I nie Ty mi nie powiedziałaś, już się 4 lata znamy. O wszystkim mi powiedziała. O mące, o jajkach, a o cukrze to nic. Ja używam cukru kryształu. Też był taki moment, kiedy używałam cukru drobnego. Znaczy bardzo długo używałam zwykłego cukru, a potem w sumie z niewiadomych dla mnie przyczyn stwierdziłam, że zacznę używać drobnego. I używałam go przez jakiś czas i świetnie się sprawdzał. Ten drobny, na przykład, tak jak mówiłaś, jest bardzo dobry, jeśli ktoś oddziela sobie białka od żółtek. Dlatego, że wtedy on się szybciej rozpuszcza, bo tam w wielu przepisach jest taka informacja o tym, że dodajemy cukru i musimy poczekać, aż ten cukier się całkiem rozpuści i dopiero dodajemy kolejną partię cukru. No to wtedy ten drobny świetnie się sprawdza. Ten kryształ zwykły trochę gorzej, bo on bardzo długo się rozpuszcza, więc drobny wtedy się sprawdza. Natomiast my robimy już teraz biszkopty z całych jajek. No, i ubijamy je trochę i ja używam zwykłego kryształu i on się świetnie rozpuszcza. Nie ma jakby potrzeby tego, żeby to jakby kupować ten cukier drobny. Ja kupowałam cukier drobny i używałam go, ale w takim czasie, kiedy cena zwykłego cukru i cukru drobnego była na podobnym poziomie, tak? A, bo teraz to tak. Tak, teraz ta cena jest ogromna, nie wiem nawet jak to tam teraz się kształtuje, nie pamiętam. Ja u mnie w sklepie na przykład taki ten zwykły cukier, co mąż kupuje sobie do herbaty, bo tylko u mnie w domu on i tam troszkę dzieci słodzą. I on kosztuje tak w granicy 5-6, a ja kupuję do swoich wypieków i to jest taki zakazany cukier, bo jest mega drogi. Ja pamiętam, że teraz jakieś 8 kosztuje, ale była cena 9 coś, prawie 10 zł w jednym momencie. Więc to jest różnica nieakceptowalna, a dla mnie w ogóle nieakceptowalne jest to, że to jest ten sam cukier, tylko drobniej zmielony, bo to jest ten sam cukier, on się niczym nie różni, tylko poziomem zmielenia jest tak duża różnica, czasami nawet dwukrotność, więc dla mnie to w ogóle jest nie do zaakceptowania, jeśli chodzi o robienie czegokolwiek. Jeśli mogę, oczywiście używam cukru drobnego, ale do innych rzeczy. Natomiast do biszkoptów używam zwykłego kryształu. On jak najbardziej się nada, bo jest połowę tańszy, tak? Więc tutaj razem z Wami Magda się dowiedziała, bo ona wcześniej tego nie wiedziała. Mąż się ucieszy, bo zawsze ten cukier był zakazany. Ja mówię, jak się mu kończył, to kazałam iść do sklepu po swój. Ale pewnie, wiesz co, pewnie do wielu rzeczy używam drobnego cukru. Do bezy to raczej bym nie użyła. Nie, to też użyłabym drobnego. Tak, użyłabym tutaj drobnego. Mówimy typowo o biszkopcie. Tak, ja mówię o biszkopcie. Tutaj można przyoszczędzić trochę na tym i kupić sobie zwykły kryształ. Jeśli chodzi, czasami mam pytania, czy można zrobić to na cukrze pudrze. Właśnie. Dla mnie nie. Dla mnie inaczej się to ubija. Zupełnie inaczej. Jest inna konsystencja tej masy jajecznej. Ja kiedyś próbowałam, ale to dlatego, że po prostu brakło mi zwykłego cukru i miałam tylko cukier puder w dużych ilościach. Ale to jest taka sama gramatura, nie? Bo czy to już nie wiem, biszkopt nie wyszedł, więc ja tego nie robię. Z moich proporcji na cukrze pudrze na pewno nie wyjdzie. A powiem teraz, Agnieszka, pytanie, bo zaraz mi wyleci z głowy. Cukier wpływa na stabilność naszego biszkoptu. Tak. Bo ja dostaję dużo pytań, na przykład do mojego przepisu, to w sumie do tego Twojego.
ogólnie, czy można dać mniej cukru. I ja zawsze takim z wahaniem mówię, no niby można, ale nie polecam dawać mniej cukru. Znaczy, proporcje w biszkopcie powinny być zachowane. Tak? Powinny być zachowane. To jest tak, że jeśli będziemy zmniejszać ilość cukru, ta nasza masa jajeczna będzie miała inną trwałość. Jednak cukier wpływa na to, jak stabilna jest ta nasza masa jajeczna. Tak samo jak ubijamy bezę, to też musimy mieć określoną ilość cukru, żeby to wszystko było stabilne. Tak. Im więcej cukru w bezie, jest ta beza twardsza. Tak, więc to nie jest bez znaczenia. Ja nie jestem, ja generalnie zawsze mówię o tym, że są proporcje i jakby tutaj ja robię trochę na oko, ale mniej więcej się trzymamy, tak? Tam 2 gramy, 3 gramy mniej, pewnie dużej różnicy nie zrobi. Ale jeśli ktoś już chce o połowę zmniejszyć, to pewnie mu coś wyjdzie. Tylko pytanie, jak to się będzie zachowywało. Dlatego ja takich rzeczy w ogóle nie ruszam, nie kombinuję z tym. To są rzeczy, biszkopty to są przepisy, które są z nami naprawdę od lat. Jeśli ktoś czuje taką potrzebę, może zmniejszać tą ilość. Natomiast ja tego absolutnie nie robię. Mam swoje proporcje, tyle zostaje. Wiem, że one są stabilne, wiem, że są bezpieczne, wiem, że mi się nie zapadną. Wiem, że wyrosną jak trzeba, więc nie ma potrzeby. Wpływa. Nie ukrywajmy, na przykład jak torty robię, jak przykład kiedyś robiłam 2 mniej cukru, to ten biszkopt jakby bez smaku był troszeczkę, tak miałam wrażenie. Tak, no biszkopt... Też nie można za dużo dać, bo jak da za dużo cukru, to jest tak naprawdę tak mega słodki ten biszkopt, że właśnie wtedy wydaje się, że z tymi kremami, takimi innymi, to aż nie można go przejeść. Ale też jak biszkopt ma za dużo cukru, to też na powierzchni tworzy się taka skorupa. Nie, u Ciebie jest okej, ale taka skorupa, taki skarmelizowany cukier, taki przypieczone, tak? Jest czasami tak, że jak damy tego cukru za dużo, to robi się ta skorupka trochę inna niż powinna się zrobić. Znaczy dalej biszkopt jest w porządku, tak? No ale nie ma potrzeby. Ja uważam, że nie powinno się ani w jedną stronę, ani w drugą stronę, ale to jest moja subiektywna opinia. Ja tego nie robię i nikomu nie polecam. Ja mam swoje przepisy sprawdzone, dobrze działają od wielu, wielu lat, więc nie widzę potrzeby, żeby zmniejszać. Mam mnóstwo pytań, bardzo często na szkoleniach właśnie o takie rzeczy, czy można wymienić sobie cukier na erytrol, ksylitol i tak dalej. Nie wiem. Też nie wiem. Nie wiem. Ja od razu Wam powiem, to nie jest kanał dla osób, które są bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, zdrowa żywność i tak dalej. My robimy torty, klasyczne torty. Nie próbowałam, ja też takich rzeczy nie robię z jednej prostej przyczyny. Mnie to nie smakuje. Jako osoba, która je normalnie, która raczej sobie nie żałuje, lubię jeść dobre rzeczy, mam męża, który jest kucharzem, więc jem dużo i dobrze. Jak te, które były na szkoleniach, wiedzą, jak jej mąż gotuje. Ja po prostu... Ja nie wiem, tak mówię, że te szkolenia są fajne u Agnieszki, ale czasami mam wrażenie, że ja przychodzę, bo ten obiad tutaj jest. Zazdroszczę pod tym względem zazdroszczę Agnieszce. Ale wracając do tego, ja po prostu jem normalnie. I jak mnie czasami ktoś właśnie pytał takie rzeczy, ja mówię, ja nawet nie próbuję tego, ponieważ owszem, kiedyś mi się tam zdarzyły jakieś takie przygody z tym, żeby coś czymś zastąpić innym, ale po prostu jestem przyzwyczajona do normalnej kuchni. I teraz to nie znaczy, że te rzeczy są niedobre, tylko mnie nie smakują. Na przykład te wszystkie erytrole, ja pamiętam jeszcze z czasów, jak bardzo chciałam dbać o linię, używałam słodzików zamiast cukru i ja strasznie nie lubiałam tego posmaku, tego aspartamu jeszcze wtedy. Potem się pojawiły jakieś inne właśnie, ale to zawsze mnie nie smakuje. Jeśli ktoś na co dzień dba o linię, dba o swoje zdrowie, nie je nadmiernych ilości kalorii i się inaczej odżywia, to dla niego takie smaki będą ok i myślę, że takie osoby powinny się tym zajmować. Ja słodko, tłusto i smacznie. Ale powiem Wam, że też jakby te nasze upodobania wpływają na te takie smaki, bo na przykład ja nie lubię bardzo słodkich tortów, ale też takich mało słodkich. I tak właśnie mi dziewczyny piszą, że właśnie mam fajne te kremy, te przepisy, bo nie są takie bardzo słodkie. Ale na przykład zauważyłam, że jakiś czas, kiedy jem dużo słodyczy, to później robiąc tort, próbuję, to mam wrażenie, że ten krem jest mało słodki. Oczywiście. Więc jeżeli od samego początku dajecie mniej cukru do wszystkiego, to później właśnie taki inny wypiek z większą ilością będzie Wam tak w pierwszej chwili wydawać, że za słodkie, za dużo cukru. A jeżeli ktoś tak na co dzień tak robi, takiej ilości, to jemu taki właśnie mniej słodki tort będzie się wydawał niedobry. Tak, inaczej odczuwamy, jeśli mamy na przykład taką dietę, w której jest tego cukru bardzo dużo. Ja pamiętam, jak jeszcze za starych, dobrych czasów, kiedy byłam dużo szczuplejsza, z moim mężem, naszym ulubionym napojem była Pepsi. Bardzo długo. Mimo że byłam bardzo szczupła, to piliśmy naprawdę ogromne ilości Pepsi. I każda z
jakaś słodka rzecz, dla nas tak jakby no, brakowało nam tego cukru, jakby niby inni mówili, że jest okej, że jest dobrze słodkie, dla nas było tego cukru za mało, bo nasze kubki smakowe, nasze odczucia były takie tak spalone przez tą ilość cukrów w tym napoju, że mieliśmy inne odczucia. Od wielu, wielu lat nie pijemy już tej Pepsi, w ogóle mało, czego znowu nie widać teraz po mnie, ale mało ale tych... my też. Ja się wychowałam na coli. Tak, przestałam pić Pepsi i widzicie. No w każdym razie jest tak, że teraz tej Pepsi, tych napoi słodkich, wszystkich, bo to różne napoje, nie piję i mam zupełnie inne odczucia. Już inaczej te smaki są. Dla mnie wiele rzeczy jest przesłodzonych, więc to jest takie różne. Dla jednego coś będzie za słodkie, a drugiego nie, ale bardzo lubię, jak klient przychodzi i mówi, że bardzo dobry, nie za słodki. Dobrze, Agnieszka, tak mówiliśmy o tym białym cukrze, a co o tym takim niby zdrowszym, tym trzcinowym? Wpływa to na kolor naszego biszkoptu? Tak, wpływa, tak, bo on jest ciemny, tak? Im ciemniejsze te wszystkie takie trzcinowe, ciemne, no to jednak trochę ten kolor naszego biszkoptu będzie inny. A wiesz co, takie ostatnie ciasto w cukierni znalazłam, takie pyszne i tam było jakieś ciasto, taki fajny karmelowy kolor miało. Ja się zastanawiałam, na czym to jest zrobione, bo to jest zwykłe ciasto kruche, ale miało taki może spróbuję właśnie na tym Może być trzcinowym. zrobione, dokładnie, bo on ma swój kolor taki fajny, generalnie smakuje. Takie moje subiektywne odczucie jest takie, że mam wrażenie, że jest mniej słodki niż zwykły cukier. Ma taki inny posmak. Tak. Ja, słuchajcie, jak ktoś od dawna ze mną jest na blogu, to ja trzcinowego używałam do frużeli, bo wydawało się mi zdrowszy i właśnie dawałam, a później dostawałam pytania, a czy można użyć białego? No mówię, no jasne, tylko dopóki tego nie napisałam, to były pytania. Musiałam konkretnie pisać, że można trzcinowy, jasny, a teraz wszystko robię na białym. Tak, jak ktoś lubi i czuje potrzebę, Chyba, tylko że będzie... pierniczki, bo wtedy No tak. jednak ten kolor taki ale biszkopt będzie miał inny kolor, jak ktoś się dobrze czuje z tym, że używa sobie trzcinowego, to niech sobie używa. Ale myślę, że tak samo się rozpuszcza, nie? Czy jest jakiś dłuższy czas? Nie używałam chyba ze 2 razy biszkopt na tym robiłam, ale to jeszcze ze starych czasów, był wtedy tylko jeden cukier trzcinowy, który można było kupić, był koszmarnie drogi i w sumie bardzo szybko od tego odeszłam. Wydaje mi się, że wychodziło wszystko tak samo. Bo teraz jest grubszy i ten drobnomiel, ja zawsze używam tego drobnego, ekstra tam. Ja nie używam, bo znowu tutaj cena robi swoje, więc nie nie zwróciłam uwagi, bo czasami powiem Wam, że niektórzy tak zwracają uwagę, a ja po prostu biorę z półki do torby i idę. To bogatemu zabroni. No nie, to właśnie to nie jest, tak, tylko po prostu, no nie wiem, tak jakoś mam. Wiem, że powinnam tak wprowadzić sobie życie nawyk, żeby sprawdzać ceny, a ja po prostu potrzebuję drobnego, biorę i idę. Było słodko, ale musimy ograniczyć tą ilość cukru dzisiaj. Dlatego tym właśnie słodkim akcentem Was żegnamy. Koniecznie dajcie nam znać, czy Wam się ten odcinek podobał, czy chcecie więcej takich, może troszkę mniej słodszych odcinków. Mniej słodkich, tak. Ale dajcie nam znać i oczywiście szerzcie tą wiedzę wśród znajomych, będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!